Przepraszam Was, jeśli oświetlenie nie jest idealne, ale musieliśmy się przenieść do cienia, bo jest chyba 40 stopni dzisiaj i nie jesteśmy w stanie nagrywać w słońcu. Musieliśmy też ubrać się dosyć tak skromnie. Ja starałam się właśnie zakryć ramiona, zakryć nogi. Mam dzisiaj długie spodnie i w 40-stopniowym upale to jest naprawdę niełatwe. Dlaczego się tak ubrałam? Dlatego, że za chwilę jedziemy do miasta Bnebrak, czyli miasta Żydów ultraortodoksyjnych. I co jest niesamowite, teraz jesteśmy w Ramat Gan. To jest miasto, w którym ja mieszkam. I to jest miasto takie zupełnie normalne. Normalne, wiecie, normalne jest to, co znamy. Ja znam Warszawę, więc przypomina ono w pewnym sensie po prostu dzielnicę Warszawy. I jeśli chodzi o religijny charakter tego miejsca, to jest to chyba tylko synagoga. To jest chyba jedyny symbol religijny w Ramat Gan, który ja zdążyłam zauważyć, która jest zresztą pod moim domem. A ogólnie jest to po prostu normalne miasto, takie jak na przykład znacie z Polski. Natomiast wystarczy wsiąść w samochód, czy nawet piechotą można się przejść i 10 minut samochodem jesteście w Bnebrak, gdzie po prostu czas się zatrzymał. Ma się wrażenie, że jest się w innej epoce, że to jest po prostu miasto z innej epoki. Wygląda trochę dla mnie jak scenografia filmowa. Jak tam jestem, to ciężko mi uwierzyć, że to jest prawdziwy, rzeczywisty, współczesny świat, bo zupełnie tak nie wygląda, zwłaszcza, że nawet nie musicie, tak jak mówię, odbyć jakiejś dłuższej podróży, żeby się tam znaleźć. To jest po prostu kilka minut autem od miasta, które jest współczesne, nowoczesne, takie jak właśnie znacie z Polski. Więc dzisiaj pokażę Wam miasto, w którym żyją Haredim, czyli Żydzi ultraortodoksyjni. Co ciekawe, Haredim po hebrajsku oznacza zlęknieni. Dlaczego zlęknieni? Bo oni są w pewnym sensie przerażeni współczesnym światem, przerażeni tym, jak żyje zachodnie społeczeństwo, jak wygląda współczesne życie i nie chcą się temu życiu podporządkować, nie chcą pójść z prądem i żyć tak, jak teraz żyją ludzie, tylko właśnie pragną zostać w tym miejscu, w którym żyli kiedyś i faktycznie im się udało, bo Bnebrak po prostu jest dla mnie zamrożone, tak jakby się właśnie zamroziło w czasie. Opuszczamy nasze Ramat Gan, chociaż opuszczamy to za duże słowo, bo od świata, w którym życie toczy się na zupełnie innych zasadach, dzieli nas dokładnie 5 minut jazdy samochodem. Po prawej stronie widać było nawet tęczową flagę, którą Izraelczycy w dużych miastach bardzo często wywieszają na swoich oknach, okazując w ten sposób wsparcie społecznościom LGBT. Specjalnie filmuję Ramat Gan, a szczególnie ludzi i to, jak są ubrani, żebyście mogli poczuć ogromny skok światopoglądowy, którego zaraz razem doświadczymy. Nasz samochód niczym wehikuł czasów kilka minut przeniósł nas do Bnebrak, gdzie tuż po przyjeździe zostaliśmy niezbyt ciepło powitani. Właśnie spotkała nas dosyć nieprzyjemna sytuacja. Weszliśmy do sklepu, żeby kupić sobie coś do picia i najpierw pod sklepem jeden pan z dziećmi po prostu spojrzał na nas, zlustrował nas od góry do dołu z takim nienawistnym wzrokiem. Coś powiedział też pod nosem, ale nie zrozumieliśmy co. Później weszliśmy do sklepu i kiedy właśnie płaciliśmy za wodę, to pani, która nam ją sprzedawała, po prostu też spojrzała na nas w bardzo niemiły sposób, bym to tak powiedziała delikatnie. Kiedy daliśmy jej kartę płatniczą, to po prostu oddając nam tę kartę, rzuciła w nas tą kartą płatniczą, więc nie jest to przyjemne doświadczenie być w Bnebrak, jeśli nie jest się częścią tego miasta, jeśli nie jest się Żydem ultraortodoksyjnym. Pomimo że z szacunku dla tego miejsca i też żeby uniknąć kłopotów właśnie, ubraliśmy się obydwoje bardzo skromnie. Okej, mam krótki rękaw, ale zakrywam ramiona, bo wiem, że to jest dosyć takie właśnie istotne tutaj. Zakryłam nogi, mam długie spodnie pomimo upału, no ale
tak czy tak widać, że nie należę do tej społeczności, no bo właśnie nie mam takich ubrań, jak noszą tutaj Żydzi ultraortodoksyjni, jak noszą Haredim. Więc tak czy tak, jakbym się nie ubrała, to będę się wyróżniać. No i nie jest to przyjemne doświadczenie. Powiem Wam, że to nie jest miejsce, w którym można się poczuć do końca bezpiecznie. Dlatego też wiele scen nagrywam właśnie z samochodu, bo jednak wolę z kamerą tutaj w plener się tak bardzo nie wybierać. Słyszałam nawet o takich przypadkach, że właśnie ktoś tam został obrzucony kamieniami za to, że nagrywa, albo za to po prostu, że jest i nie jest Haredim, nie jest w grupie Haredim, tylko widać właśnie, że wygląda inaczej, więc został po prostu obrzucony kamieniami. Dlatego jednak, trzymając się tej bezpiecznej strony, stwierdziliśmy, że większość scen postaramy się nagrać właśnie z samochodu. Na pewno zauważyliście, że jest tutaj mnóstwo dzieci, które opiekują się dziećmi. I to jest coś, co zazwyczaj dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Bnebrak, jest takim właśnie sporym szokiem. Jak widzą 5-latki, 7-latki z wózkami, opiekujące się swoim młodszym rodzeństwem w tak młodym już wieku, bez opieki dorosłych. I to jest rzecz totalnie normalna w Bnebrak. I ja trochę nawet spróbowałam o tym poczytać, skąd to się bierze. I oczywiście pierwszym takim czynnikiem, który wydaje się w miarę logicznym, jest to, że rodziny Żydów ultraortodoksyjnych, Haredim, mają bardzo duże rodziny. Więc oni po prostu, jeżeli mają 10 dzieci, to nie są w stanie po prostu tej gromadki ogarnąć. Dlatego wiecie, mama jest w domu, zajmuje się domem, gotuje, sprząta, pierze i tak dalej, z 6, 7 swoich dzieci, a kolejna trójka jest tam gdzieś na dworzu po prostu zajmująca się sama sobą. Ojciec jest w jeszywie, studiuje Torę, siedzi nad swoimi świętymi księgami, więc oni nie są w stanie logistycznie ogarnąć tak dużej ilości dzieci. Poza tym te dzieci są od małego wychowywane na takie bardzo niezależne osoby, bo są właśnie przygotowywane na to, że w przyszłości będą mieć dużą rodzinę, mają się zajmować dziećmi, mają dzieciom pokazywać religię, tradycje i tak dalej. Kolejnym takim aspektem, który już jest taką totalnie osobistą moją obserwacją, to jest to, że mi się Bnebrak trochę skojarzył z małymi miejscowościami, po prostu z życiem na wsi w pewnym sensie. Dlatego, że wiecie, w dużych miastach rzadko zobaczycie dzieci bez opieki, raczej rodzice starają się, żeby te dzieci zawsze wychodziły z kimś dorosłym. Jeśli wychodzą same, no to gdzieś tam tylko w pobliżu. Natomiast na wsiach już zobaczycie takich sytuacji dużo więcej. No i jest to po prostu spowodowane tym, że w małych miejscowościach ludzie zazwyczaj się znają swoich sąsiadów i czują, że te dzieci są po prostu bezpieczne, że nikt ich tam nie porwie, nikt im nic nie zrobi im krzywdy. Dlatego, że każdy się znasz swoich sąsiadów. W dużym mieście no, to jest zupełnie inne życie. Więc wydaje mi się, że w Bnebrak ludzie żyją po pierwsze w takim przeświadczeniu właśnie, że znają się nawzajem, bo to jest małe miasto, 7 km² powierzchni. Poza tym wiedzą, że tam większość mieszkańców no to są właśnie Haredim albo Hasydzi. To żyją w takim przeświadczeniu, że wszyscy się znamy, to jest małe miasto, poza tym prawie wszyscy są religijni, mają taki sam system wartości, tu jest bezpiecznie, tutaj się krzywda dziecku nie stanie, nie trzeba cały czas tego dziecka doglądać, więc wydaje mi się, że to jest właśnie tak bardzo podobnie jak do małych miejscowości po prostu na przykład w Polsce.
to, że miasto Bnebrak, a właściwie wtedy osada Bnebrak, bo dopiero w 1950 Bnebrak uzyskało status miasta, to właśnie w 1924 roku osada Bnebrak została założona przez grupę polskich Hasydów, pochodzących zresztą z Warszawy. W Bnebrak też jest taki wyraźny podział na dwie części. Jest część północna i dzielnice boczne i tam mieszkają zazwyczaj Żydzi świeccy, a w tej centralnej części Bnebrak mieszka większość właśnie Żydów ultraortodoksyjnych. Jak myślicie, dlaczego miasto Bnebrak tak szybko się rozwija? Dlaczego tak szybko się rozbudowuje? No właśnie głównym powodem jest to, co Wam teraz pokazałam, czyli fabryka Coca-Coli. Fabryka Coca-Coli w Bnebrak jest w top 10 największych rozlewni Coca-Coli na całym świecie. Drugim powodem jest z kolei bardzo znany izraelski koncern żywnościowy, który nazywa się Osem. I ten koncern w 1995 roku podjął współpracę z Nestle. I znowu siedziba Osem we współpracy z Nestle znajduje się gdzie? W Bnebrak właśnie. Dlatego dzięki Coca-Coli i dzięki Nestle we współpracy z Osem udało się miasto Bnebrak tak szybko rozbudować i rozwinąć. Ważne jest to, że Haredim to nie jest jedna grupa ludzi. To nie jest tak, że Haredim, oni wszyscy są tacy sami, mają takie same poglądy. Haredim dzielą się na wiele nurtów. I te nurty różnią się po pierwsze sposobem ubioru. Różne grupy się różnie ubierają, różne mają zwyczaje właśnie jeśli chodzi o stroje. I różnią się też podejściem do państwa Izrael. Są grupy Haredim, które popierają państwo Izrael, istnienie państwa Izrael w takiej formie, w jakiej istnieje, a są takie grupy, które w ogóle nie uznają państwa Izrael i twierdzą, że dopiero kiedy pojawi się Mesjasz, to będzie mógł to państwo Izrael uznać i w prawidłowy sposób utworzyć. Poza tym Haredim też uważają, że Żydzi świeccy to są Żydzi w teorii, ale tak naprawdę oni nie wiedzą, jak w odpowiedni sposób prowadzić żydowskie życie, jak być prawdziwymi Żydami. Więc uważają, że jeżeli ktoś na co dzień nie przestrzega 613 micw, których należy przestrzegać, to nie jest tak naprawdę prawdziwym Żydem i zgubił gdzieś tą tradycję, gdzieś tą kulturę właśnie żydowską. I te zwyczaje, których przestrzegać na co dzień, to jest na przykład, oprócz stroju, bo do stroju troszkę później wrócę, w szabat w mieście Bnebrak zamknięty jest totalnie ruch kołowy i ruch uliczny. Nie można prowadzić pojazdów mechanicznych, też nie można do tego miasta wjechać na przykład samochodem czy autobusem. Oprócz tego sklepy, wszystkie sklepy są pod nadzorem rabinicznym, czyli nie znajdziecie tam takich popularnych marek, produktów, które wy znacie z supermarketów. Tam będzie tylko jedzenie koszerne, które zostało dokładnie sprawdzone. Oczywiście sklepy są w szabat zamknięte. Źle widziane są kobiety prowadzące samochód, chociaż oczywiście to bardzo zależy, bo ja widziałam na przykład kobiety w Bnebrak, które widać po stroju, że właśnie są Haredim, a jednak prowadzą auto, prowadzą samochód, więc to bardzo zależy, ale ogólnie uważa się, że kobieta prowadząca samochód albo, co ciekawe, jeżdżąca na rowerze, to jest zachowanie postrzegane jako nieskromne. Haredim głównie utrzymują się z datków, z organizacji charytatywnych. Rzadko kiedy mają jakąś pracę zarobkową. Są tacy Haredim, którzy trochę podążają w tym bardziej nowoczesnym kierunku i na przykład pracują w firmach high-tech. I często chwalą sobie to, że te firmy high-tech w Izraelu bardzo szanują ich przekonania i ich wartości życiowe. Na przykład dostosowują kalendarz do świąt żydowskich, czyli właśnie ultraortodoksyjni Żydzi mogą na przykład przed świętami wcześniej skończyć pracę, tak żeby móc przygotować jedzenie, przygotować dom na święta. Dostosowuje się na przykład kalendarz wakacyjny do kalendarza zajęć w jeszivach. Więc dostosowuje się kalendarz kobiet pracujących na przykład w high-techach czy w innych firmach do kalendarza zajęć w jeszivach, gdzie ich mężowie studiują Torę. Haredim zazwyczaj nie mają telewizji w domu, nie oglądają telewizji, nie czytają gazet, są w takim pewnym odizolowaniu informacyjnym, w ogóle nie utożsamiają się z tym nowoczesnym światem. Co ciekawe, jeśli słuchają już radia, to jest to radio na męskie głosy, czyli jest właściwie zabronione słuchanie muzyki z damskim głosem, bo uważane jest to za coś takiego nieskromnego, że damski głos może wzbudzać pożądanie w mężczyźnie, a nie powinno się tego robić, więc jak słucha się muzyki, to są to tylko męscy wokaliści. Bardzo ciekawą kwestią jest strój. Jeżeli właśnie widzieliście na ujęciach, że po pierwsze ta kapota, czyli hałat, z języka jidysz kapotę, taki duży, obszerny, ciężki płaszcz,
Poza tym tałas to jest taki rodzaj kamizelki, który nosi się na koszulę albo zamiast koszuli i spod tej kamizelki muszą wystawać frędzle. Ważne, żeby one nie były schowane, muszą wystawać właśnie na wierzch spodni. Oprócz tego albo takie obszerne kapelusze, albo futrzane, okrągłe czapy i toporne buty, jak możecie zobaczyć. Ciekawe są też włosy, które właśnie Haredim układają sobie w takie pejsy, takie spiralki, takie jakby kręcone pejsy po dwóch stronach właśnie twarzy. Strój jest czarny, bo ma w pewnym sensie symbolizować żałobę po zburzeniu świątyni jerozolimskiej. Co jest bardzo ciekawe, to że kiedy szyje się stroje dla Haredim, nie można stosować mieszanki wełny i lnu. Dlatego, że z takiej mieszanki właśnie wełny i lnu w starożytnej świątyni jerozolimskiej szyto sakralny strój dla kapłanów. Jeśli chodzi o kobiety, muszą one ubierać się w bluzki z długim rękawem, spódnica zdecydowanie za kolana, musi zakrywać kolana. Nie powinno się też pokazywać stóp, więc raczej klapki odpadają. Co ciekawe, jeśli chodzi o włosy, powinny być zakryte i albo noszą właśnie kobiety po prostu chusty na głowach, albo noszą peruki. I chodzi tutaj o to, że włosy uważane są za taką bardzo intymną, w pewnym sensie seksowną część kobiecego ciała, która może wzbudzać pożądanie w mężczyźnie, więc należy to zakrywać. I te włosy można odkrywać tylko przed swoim własnym mężem. Kiedyś wyglądało to jeszcze inaczej, bo kobiety zamężne musiały ogolić głowę, bo uważano, że właśnie włosy wzbudzają nawet we własnym mężu takie niechciane pożądanie seksualne, więc należało po ślubie ogolić głowę, żeby nawet tych włosów nie pokazywać własnemu mężowi. Drugie zastosowanie było takie, że ogolenie głowy miało kobietę uchronić przed złymi duchami, które nazywały się shedim i te duchy miały właśnie wplątywać się w kobiece włosy. Kiedyś w ogóle miałam okazję, jak chodziłam na basen, to była w mojej grupie na basenie jedna Żydówka ultraortodoksyjna i właśnie widziałam ją, jak przed basenem zdejmowała tą perukę z głowy, później zakładała czepek, po basenie tę perukę wkładała z powrotem. I oczywiście starałam się tak nie przyglądać jej nadmiernie, żeby nie poczuła się skrępowana, aczkolwiek byłam zaciekawiona, więc często tak patrzyłam gdzieś tam ukradkiem, jak nakłada tę perukę, jak po zajęciach zdejmuje czepek, zakłada te sztuczne włosy, zakłada pończochy, długą spódnicę, długi rękaw, zakrywa się po prostu od stóp do głów, po to, żeby z powrotem wrócić do tego swojego odosobnionego świata.